Cześć, tu Marcin Wytrążek. Serdecznie zapraszam na odcinek poświęcony temu, jak używać bańki w obszarze stopy w przypadku dolegliwości bólowych. Czy to zapalenia rozcięgna podeszwowego, czy może w przypadku ostrogi piętowej, czy może w przypadku jakichkolwiek innych dolegliwości bólowych pięt, gdzie użycie baniek może wspomóc terapię. Pamiętaj, że chodzi o Twoje zdrowie i zawsze w przypadku wątpliwości, czy dany bodziec możesz stosować w swoim przypadku, czy dana technika jest uzasadniona, warto skontaktować się z lekarzem, może fizjoterapeutą, który pomoże Ci ustalić, czy dany zabieg jest dla Ciebie odpowiedni. Za chwilę będę chciał omówić użycie bańki próżniowej, bo uważam, że ta jest najsensowniejsza, dlatego że można regulować poziom wciągnięcia tkanek, czyli można zadecydować, czy mocno tą tkankę wciągniemy, czy nie. Jeżeli to jest taka bańka gumowa, no to jest troszeczkę gorzej. No ale ją można dostać w pierwszym lepszym sklepie kosmetycznym, więc może się okazać, że wyjdziesz przed dom, kupisz w sklepie kosmetycznym taką bańkę i zaczniesz też działać. Aczkolwiek mówię, lepsze są te, szczególnie jeżeli ktoś wymaga intensywniejszej, bym powiedział bardziej konkretnej pracy. Nie jest to jakiś duży koszt, bańki się mogą przydać na całe życie. Oczywiście jest to element całej układanki, wzmacniania stopy, rozciągania stopy, poprawy jej elastyczności, może odwrażliwiania stopy, poprawy kontroli nad tą stopą, w jaki sposób ona się porusza, więc to jest bardziej złożony problem, ale gdzieś ta praca bańką może przynieść naprawdę fajną ulgę i bardzo mocno wesprzeć poprawę mobilności tkanek. Będziemy stosowali kilka różnych wariantów. To, co będziemy chcieli poprawić, to mobilność tkanek dookoła pięty. No, tkanki dookoła pięty powinny swobodnie chodzić. Dosyć gruba warstwa, więc z jednej strony niektórzy pytają w czasie pracy dookoła pięty czy przy pięcie, czy tutaj coś jest. No bo jak się rzeczywiście patrzy na klasyczną anatomię i uczenie klasycznej anatomii, no to jest takie myślenie, panie, ale tu nic nie ma. Na pięcie nic nie ma. No tu są ważne mięśnie, tu jeszcze powinno być rozcięgno, to jest fragment rozcięgna podeszwowego, no ale tu nic nie ma. No otóż dookoła pięty mamy mnóstwo tkanki podskórnej, powięzi powierzchownej, gruba warstwa, taka mieszanina tkanki łącznej z tkanką tłuszczową i ta tkanka może być także sztywna i niemobilna. No a poza tym mamy już pod spodem powięź głęboką. Inna rzecz, którą tutaj mamy, no to jest to rozcięgno podeszwowe. Z jednej strony pasmo boczne mamy, czyli pasmo nad mięśniem odwodzicielem palca małego. Mamy to główne pasmo rozcięgna podeszwowego nad zginaczem krótkim palców, czyli to jest to, którego się wydaje, że mamy krawędź. Aczkolwiek to nie jest krawędź, tylko to jest dalsza część, czy element całej tej powięzi. Tu się wydaje, że jest jakaś granica, natomiast tutaj właśnie automatycznie przechodzimy już do dalszej części rozcięgna, pasma przyśrodkowego, które pokrywa mięsień odwodziciel palucha, no i za chwilę zginacz krótki palucha. Więc teraz dużo tu będzie można zrobić, dlatego że ta bańka wciągnie do środka nie tylko powięź powierzchowną, powięź głęboką, ale także te mięśnie w głębi, a one są wrośnięte w rozcięgno. Więc to się wydaje być bardzo fajny zabieg, który będzie poprawiał mobilność tych tkanek, przez to i też zmniejszał wrażliwość tych tkanek. Dlatego warto spróbować, nic to nie kosztuje, to nie ma skutków ubocznych, więc warto tego typu zabieg spróbować. Jeżeli oczywiście masz zdrową stopę, nie masz może stopy cukrzycowej z jakimiś zmianami naczyniowymi. Dlatego tak jak wspomniałem na początku, jak masz wątpliwości, czy warto w Twoim przypadku robić tego typu zabieg, skontaktuj się z lekarzem. Oliwka. Na początek będziemy wykonywali taką mobilizację dynamiczną. Nie jestem do końca fanem robienia baniek statycznie, czyli w taki sposób, że przykładam pistolet, wciągam tkanki i czekam. W sumie nie wiem na co. Chodzi o to, że zachodzi tu jakieś wciągnięcie tkanek, fajne, to nawet po skórze widać jest wciągnięcie tych tkanek do środka. Można by było zainstalować jeszcze jedną bańkę, więc to jest też kwestia wielkości baniek, jakie masz, wielkości Twojej stopy. Hop, aż fajnie widać po palcach, jak są wciągane tkanki połączone z palcem, rozcięgno podeszwowe, ale też zginacz krótki palców. Hop. No i odkąd mam poczucie, że jeszcze można coś wykonać, no to fajnie jest wykonać chociażby ruchy, więc może będziemy to bardziej dynamicznie wykonywać. Czyli tutaj jest zaciągnięta tkanka, hop, i można wykonać parę ruchów, chociażby zgięcia podeszwowego, grzbietowego. Teraz nie będzie widać, ale może czasami będzie lepiej wykonać to w ten sposób, zgięcie grzbietowe, podeszwowe. Może troszeczkę poruszać palcami, żeby tam w środku
te tkanki się ślizgały. I to jest jakiś wariant. Musisz się pobawić. Myślę, że zrobienie takiego zabiegu raz na kilka dni, już musisz ocenić, czy raz w tygodniu, te krwiaki, które powstaną, się zagoją, wchłoną i robimy kolejny raz, bo w międzyczasie będzie można wykonać ćwiczenia rozciągające, wzmacniające i dalszą inną pracę. Czyli to jest jeden wariant. Raz możesz opracowywać podeszwową stronę, za chwilę możesz opracowywać inne części ciała. Może teraz wezmę jeszcze mniejszą bańkę, żeby pokazać, jak wykonać masaż taką bańką, bo to też jest wartościowe. Oczywiście nie jest proste, bo ta bańka się czasami nie chce trzymać. Czyli zaciągnięcie, jeżeli wiesz, że gdzieś masz sztywną tkankę, to powolutku przesuwamy tą bańkę, pociągając te tkanki, więc można na jakimś niewielkim obszarze, tak żeby nie stracić kontroli nad bańką, przez to, że ta stopa ma różne krzywizny, to ta bańka może odpaść, powietrze się może dostać, żeby w ten sposób się pobawić, żeby milimetr po milimetrze, mam nadzieję, że to teraz lepiej widać, że milimetr po milimetrze można wciągać tkanki. Pewnie, że bolesne. Czyli jeżeli masz problemy, masz sztywną tą tkankę, no to pewnie, że to będzie bolesne i stąd może na początek, nie tak jak ja teraz, nie wiem, 3-4 razy zaciągnąłem, tylko jedno zaciągnięcie. Na początek może niewielki obszar, żeby sprawdzić, jak to działa, czyli założyć sobie bańkę, trochę poruszać, pobyć z nią, oswoić się, poczuć, jak jest i stopniowo w miarę wykonywania tych zabiegów w następnych dniach, tygodniach możesz zwiększać zastosowanie tej bańki. Po prostu trzeba się nauczyć obsługiwać tą bańkę, no i też nauczyć się reakcji własnego ciała. Ładnie można całą stopę w ten sposób, całą stopę, no tak, gdzie są sztywne tkanki, gdzie ta bańka nie odpadnie. Tak jak wspomniałem, łatwiejsza, jeśli chodzi o dostęp, tak w sklepach. No, natomiast co za problem dzisiaj jest zamówić bańki w internecie? No ta bańka jest tylko problem, że ona jest ciut. Z tą bańką jest tylko problem, że ona jest no, jak na moją stopę za duża. Poza tym nie mogę regulować za bardzo wciągnięcia, więc jeżeli bym tylko tej bańki używał, czy Ty byś używał, czy używała tej bańki, to za chwilę by było, no tak, tu porobiłam, w środku stopy niewiele to wniosło. Jak mamy tego typu bańkę, to tutaj można zainstalować ją już na bocznej stronie pięty i może z jednej strony, zainstalować. To samo będzie można za chwilę z drugiej strony zainstalować i wykonywać to samo, zgięcie grzbietowe, podeszwowe, tak żeby tkanki dookoła pięty też ulegały rozluźnieniu. Więc to też jest bardzo fajny wariant, po obu stronach. Może też być napięcie, więc też możesz zobaczyć, jak to będzie napięcie. Pięta nie jest mała. Oczywiście różne warianty zastosować, bo można, tak jak ja teraz, bezpośrednio na tkankę napięcie, na podeszwowej stronie kości piętowej, ale za chwilę można by było tutaj w tym miejscu, czyli w tym miejscu zainstalować, gdzie w głębi mamy mięsień czworoboczny podeszwy, gdzie wytwarza się ostroga, więc tu będzie dużo też sztywności i napięć. Tak samo, jak jest napięcie, też można wykonać parę ruchów zgięcia grzbietowego, podeszwowego, tak żeby tą tkankę bardziej rozruszać. Teraz ciekawym miejscem to jest cały ten brzeg przyśrodkowy, tak jak wspomniałem. Teraz, jeżeli masz problem z rozcięgnem, to tak naprawdę to jest jedna tkanka, czyli to jest jedna tkanka na podeszwowej stronie stopy i może się okazać, że te mobilizacje na przyśrodkowej stronie, w obszarze odwodziciela palucha właśnie, będą dużo dawały, jeśli chodzi o rozluźnienie tkanek, więc jeżeli miewasz dolegliwości bólowe pięty, może rozcięgna, to nie sugeruj się tylko i wyłącznie miejscami, które bolą, tylko postaraj się całą swoją stopę rozpracować. To może chwilę zająć, czasami to nie będzie jedna sesja, żeby te tkanki dobrze rozpracować, ale żeby wziąć pod uwagę, że tu jeszcze można będzie te tkanki za chwilę rozpracować. Czyli czasami jest dobrze, jak się ma jedną bańkę, bo ja też w tym zestawie nie mam za dużo tych małych baniek, jest dużo takich większych, to można powiedzieć, chwilę dłużej to zajmie, ale fragment po fragmencie będzie można to rozpracować. Bardzo fajne wrażenia, czuć, że tutaj coś się dzieje, te tkanki się rozciągają, są angażowane te tkanki w głębi. Można właśnie tak jak ja teraz robić jakieś ruchy pronacji, supinacji, właśnie zgięcie grzbietowe, podeszwowe. Czasami można by było nawet w ten sposób wykonywać zgięcie grzbietowe, podeszwowe, żeby jeszcze zaangażować w to palce, dlatego że te tkanki na podeszwowej stronie są bardziej rozciągane,
aż teraz za bardzo, kiedy palce są zginane grzbietowo. Boczna strona tak samo, to myślę, że to powinno być dosyć oczywiste. Mniejsza bańka, czyli mniejsza, bo jak będzie za duża, zależy jaką masz stopę, to może być tak, że te tkanki nie zostaną chwycone, więc tutaj sytuacja taka sama. Zgięcie grzbietowe, podeszwowe będzie rozciągało. Może, jeżeli to jest mała bańka, trochę więcej oliwki, to można będzie też tą bańką przesuwać się, poruszać. No, czasami lepiej na małym obszarze poruszać tą bańką, no bo za chwilę ona odpada, ale jest tutaj co mobilizować. Zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej stronie jest co mobilizować. Pamiętaj, że wiele można zdziałać poprzez zmianę funkcjonowania stopy, usprawniania stopy, czyli jeżeli dalej funkcjonujesz w tym obuwiu od lat, zwężającym stopę, sztywnym, od lat może mało chodzisz, weź pod uwagę w ogóle, że chodzimy po płaskim całe życie, od naszych stóp się niczego nie wymaga. Stąd te wszystkie zmiany, które wprowadzamy, mają poprawić elastyczność, mobilność, wzmocnić, urozmaicić to, co się dzieje ze stopą. Więc tutaj więcej filmików jest odnośnie stopy na moim kanale. Zachęcam, żeby przeszukać. A jeżeli już tamte zadania wykonywałeś czy wykonywałaś, to na pewno bańka będzie wspaniałym uzupełnieniem tego typu pracy. No i bańki przydadzą się też na inne części ciała. Łapka w górę, jeżeli materiał pomocny. Daj znać w komentarzu, czy robiłeś, czy robiłaś kiedyś bańki na stopę, czy były robione. Bo tutaj no, to chyba jest taka moda troszeczkę, bo żadnych dowodów na to, że to jest lepsze od czegokolwiek innego nie ma. Jeśli chodzi o stopę, to jest ciągle moda na ultradźwięki, może falę uderzeniową. A to nie jest tak, że to są jedyne bodźce skuteczne, jeśli chodzi o działanie ze stopą. Stąd daj znać, jak odbierasz bańki, jeżeli już sobie zakupisz te bańki, zaczniesz działać tymi bańkami na stopie. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. No jeszcze są osoby, które oglądają mój kanał w miarę regularnie, a nie zasubskrybowały go, więc zachęcam. Jest to pewnego rodzaju forma wsparcia i podziękowania. No dobra, tyle na dziś. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!